właśnie do miejsca, które nazywa się Biblioteka Espania. Jest to niesamowite miejsce, niesamowite z wielu względów. Po pierwsze, bo znajduje się tutaj ta biblioteka, która akurat niestety w tym momencie nie wygląda dosyć spektakularnie, bo jest w renowacji, ale jest jedną z najnowocześniejszych bibliotek na świecie, jedną z najładniej zaprojektowanych. Znajduje się w dzielnicy, która jeszcze niedawno była dzielnicą bardzo niebezpieczną i została ufundowana przez Hiszpanię, dlatego się nazywa Biblioteka Espania. To jest jedna rzecz, dlaczego tutaj jest niesamowicie. Druga rzecz, która jest dokładnie przede mną i po prostu zapiera dech w piersiach, to widok. I tego niestety, cholera, chociaż nie wiem, jakbym się starał, nie pokażę na żadnym nagraniu, ale jest no niesamowity. Po prostu widać całe miasto, a nawet nie całe, to widać zaledwie jedną, nie wiem, czwartą miasta Medellin. Ale po prostu, niesamowity widok. No ale niestety, tak jak mówię, jest to dzielnica biedna, więc kupą tu trochę śmierdzi. Zalatuje. I o tej porze dnia jest dosyć bezpiecznie, ale wieczorem bym się tutaj raczej nie zapuścił. Mimo wszystko. To jest też jedna z charakterystycznych rzeczy tutaj w Kolumbii, że narkotyki są oczywiście nielegalne, ale w biednych dzielnicach, taka jak ta, jeżeli się tutaj chodzi, to od razu można wyczuć zapach zioła. Na przykład tych dwóch ziomków za mną sobie lajtowo tutaj pali lolka. I też obydwoje z nich są typowym przykładem pajsy, czyli jak ja jestem krakusem, oni są pajsa. Pajsa wygląda właśnie tak jak ci goście z tyłu. Jedna rzecz, za którą tutaj ewidentnie trzeba pochwalić Medellin, to komunikacja miejska. Ubodzy mieszkańcy mieszkają zwykle na wzgórzach, ale jednocześnie, co jest ważne, szczególnie z mojego turystycznego punktu widzenia, na szczęście należy do spokojniejszych i bezpieczniejszych dzielnic. I żeby dostać się na te wzgórza 10-15 lat temu, to był po prostu koszmar. Tu trzeba było maszerować godzinę po schodach w wysokości 3 krakowskich kopców, po prostu rzeźnia, 10 krakowskich kopców albo więcej. Kiedy powstało metro, najpierw powstało metro, później powstało metro kable. Mieszkańcy mogą się dostać tutaj do swoich domów w tej samej cenie biletu na metro. Czyli przesiadają się z metra, wsiadają na kolejkę metro kable i transportują się tutaj. Jest to wszystko w bardzo fajnej cenie, bo kosztuje to 2000 pesos, czyli na polskie jakieś 2,5 zł, 3 zł. A Medellin, trzeba jeszcze dodać, jest miastem ogromnym. Według TripAdvisora. Wow! Wracam właśnie z metro kable, gdzie pojechałem, żeby tam nagrać parę ujęć i trochę powiedzieć o Bibliotece Espania, widoki na Medellin. No i będąc tam, niestety czuć cholernie tą różnicę społeczną tutaj w Medellin. Mianowicie teraz się znajduję w swojej okolicy, tu gdzie mieszkam, czyli Envigado, Subaranski, Parczek.
Za mną bombowy kościółek, jest przyjemnie. A tam gdzie byłem, bida świszczy i piszczy. No i to jest takie dosyć ciężkie, bo zwłaszcza, że masowo tam przybywają turyści, bo jest to miejsce, które jest ciekawe. Po pierwsze znajduje się tam Park Arbi, który każdy turysta odwiedzający Medellin musi zobaczyć, a po drugie cały ten system metro cable jest po prostu spektakularny i warty zobaczenia. No ale niefajne jest to z tego względu, że mieszkańcy tam tej okolicy, no tutaj jak powtarzam po raz kolejny, są turbo ubodzy i bida świszczy. To miejsce to jest taka trochę, powiedzmy, kolumbijska fawela. Chociaż nie chcę używać tego słowa głośno mówiąc. I co jest najdziwniejsze w tym wszystkim i najbardziej jakoś mnie wierci, to, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, pomimo tej bidy i pomimo tego, że ci turyści się tam przechadzają non-stop, pomimo tego wszystkiego są naprawdę mili, naprawdę sympatyczni non-stop. No to powtarzam po raz 1284, ale to jest naprawdę niebywałe i szczególnie jest to niebywałe w takich miejscach, gdzie mają pełne prawo do tego, żeby być wkurzeni. Nie mają jak gdyby jakiegoś takiego, nie wiem, za złe, gniewu czy nic z tej rzeczy. Także no jest to dziwne, bo ja sam osobiście nie wiem, szczerze mówiąc, jakbym się zachowywał i miał tutaj co chwilę do czynienia z jakimś turystą, który po prostu sobie przyjeżdża porobić parę fotek kolorowych na moje podwórko. Także takie przemyślenia tutaj głębokie przemyślenia wolontariusza, co chce świat ratować. Pozdro.